Witajcie moi drodzy. Słuchajcie, miał być dzisiaj trochę inny materiał, bo miałem już Wam pokazywać, jak tutaj kwestie bazbarów u mnie i tak dalej, więc tak wybrałem to miejsce na nagrywanie. I tak już nagrywam ten materiał. Bazbary dopiero przyjechały w tym tygodniu, więc będę je montował w bieżącym. Stąd też dzisiaj troszkę inna treść, ale powiem Wam, że chyba będzie fajnie dzisiaj, mam nadzieję, bo komentarze, które były pod ostatnimi filmami w ciągu 2 tygodni, prawda? Magazyn energii. To się nigdy nie zwróci. Nie ma szans. Opowiadasz głupoty. To się będzie zwracać 2000 lat. Ja tam nawet odpisałem chyba, tak krótko? Tylko 2000? Może 2 miliony, nie? No słuchajcie, z każdym takim komentarzem to po prostu u mnie na twarzy pojawia się jeszcze większy uśmiech. I jak ja patrzę na tych ludzi, którzy takie brednie opowiadają, którzy, że tak powiem, słuchają jakiejś propagandy i potem te głupoty powtarzają, no to czasami do ręce opadają. Dlatego też dzisiaj postanowiłem, że siądę i możliwie najdokładniej to policzymy z kalkulatorem w ręce, tak żebyście zobaczyli, że to się może zwrócić i że to wcale nie jest tak, że to się zwraca nie wiadomo ile, a ja postaram się udowodnić, że zwrot inwestycji to jest okres w okolicach 5 do 7 lat, jeżeli chodzi właśnie o tego typu realizacje. Zapraszam na odcinek. No dobra, to słuchajcie, lecimy. Od czego zacząć? No oczywiście podstawowym elementem to jest to, żeby zawsze sprawdzić, jakie macie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ono jest zupełnie różne, bo wiadomo, że inne będzie w gospodarstwie domowym, inne będzie w firmie. To, czy budynek jest mały czy duży, będzie miało wpływ na zużycie energii. To, czy ogrzewacie go zimą jakimś gazem, ekogroszkiem, peletem, innymi rzeczami, tak? Czy też ogrzewacie go elektrycznie, to też będzie miało wpływ i ogromne znaczenie. Ale musimy coś przyjąć, jakiś start, jakiś punkt wyjściowy, żeby mieć to w miarę dobrze policzone. I tak, powiem Wam, że dużo realizacji robimy w takich niewielkich gospodarstwach domowych, gdzie to zużycie nie jest jakieś duże. Pamiętajcie też, że jakby razem ze zużyciem w parze idzie też moc. No bo jeżeli Wy nie macie dużych zużyć, to nie potrzebujecie dużej mocy. I to też jest tak jakoś razem skorelowane, bym powiedział, prawda? Jak ktoś tam zużywa 200 kWh miesięcznie, no to ta moc tam to prawdopodobnie ma w ogóle jedną fazę, nie potrzebuje więcej. Jak ktoś zużywa 2000 kWh miesięcznie, no to potrzebuje mieć już układ trójfazowy i prawdopodobnie mocami to gdzieś tam sięga 20, 25, 30 kW, prawda? Takie ma przynajmniej przyłącze z sieci. Natomiast skupmy się na takim, powiedziałbym, typowym domu, gdzie, że dla łatwego liczenia przyjmijmy sobie miesięczne zużycie energii na poziomie 500 kWh. Myślę, że to nie jest ani za mało, ani za dużo. Szereg domów właśnie tak będzie miało takie zużycie, no plus minus parędziesiąt kWh, ale trzymajmy się tych 500. Teraz tak, jeżeli to jest 500 kWh, no to prawdopodobnie to przyłącze w tym domu będzie oscylowało w okolicach, będzie już trójfazowe, ale będzie oscylowało w okolicach 11, 12, może 15 kW. No wiadomo, tak? Natomiast no, raczej są to niewielkie pobory, nie ma jakichś urządzeń, które nie wiadomo ile mocy ciągną z tej sieci, więc dopasowujemy system oczywiście do potrzeb. I teraz, jeżeli masz zużycie 500 kWh miesięcznie, to co to oznacza? To oznacza, że bierzemy sobie 500 kWh i mnożymy to razy 12. To daje nam wynik 6000 kWh rocznie, czyli inaczej mówiąc 6 MWh. Teraz co wiemy? No wiemy, że w warunkach polskich fotowoltaika z każdego kilowatopika, czyli z 1000 watów sumy mocy paneli, jest w stanie wygenerować nam 1 MWh rocznie.
W związku z powyższym, jeżeli Twoje zużycie wynosi 6 MWh rocznie, to tak idealnie matematycznie licząc, powinieneś mieć instalację 6 kWp. Ale wiadomo, że fotowoltaika nie pracuje w 100%. Te warunki idealne, tak zwane STC, no, występują kilka razy w roku. Na ogół wtedy, kiedy jest zimno, wtedy, kiedy ta temperatura jest poniżej, powiedzmy, 20 stopni. Oczywiście, jak jest koło zera, to jest tylko super. Ale ma być krystalicznie czyste powietrze, odpowiednie warunki wieczne, słońce w zenicie i tak dalej, czyli prostopadle w ogóle, żeby do paneli padało. Także wtedy te warunki STC są częściej osiągalne, jeżeli na przykład mamy tracker, no bo on się dopasowuje, prawda? Ale to jakby nie na ten odcinek temat. Chodzi głównie o to, że żeby tej energii wystarczyło, to z doświadczenia, jakie ja posiadam, wynika, że ta instalacja fotowoltaiczna, moc tej instalacji, powinna być większa mniej więcej o 20%. W związku z czym, jeżeli te 6000 kWh pomnożymy sobie razy 1, 2, to osiągniemy 7200 kWh, które będzie wyprodukowane z tej instalacji, co odpowiada temu, że ta instalacja powinna mieć moc 7,2 kWp. Jak teraz wygląda koszt takiej instalacji? Słuchajcie, na rynku ceny są rozstrzelone, to wszyscy o tym dobrze wiemy. Można montować za 6 tysięcy, za 5 tysięcy, bo to zależy, jak to będzie Warszawa, to będzie drożej, jak to będzie jakaś tam wioska niewielka, to będzie taniej, no to jest normalne, prawda, rynek to reguluje. Ale jak będziecie sami montować, to w ogóle zrobicie super ultra tanio, tak, bo sobie to zamontujecie, nie wiem, za powiedzmy 20 tysięcy i też będzie ok, tak. Firmy instalatorskie też muszą zarobić, tak, to jest normalne, no to nikogo to nie powinno dziwić. Natomiast jeżeli chodzi o taki typowy przedział cenowy, ja tak wziąłem to na podstawie mniej więcej cen, które są w kraju, gdzie widzę, jak to wygląda. I oczywiście ja się odnoszę do jakichś takich realizacji właśnie względem SolarEdge, potem przejdziemy sobie do Victrona i tak dalej, mniej więcej do Pylonteka, którego tu widzicie u mnie. No mniej więcej jak tam poziom cenowy przyjmujemy, ale przyjmijmy sobie, że tego typu instalacje fotowoltaiczne średnio będą kosztowały 4000 zł za kilowatopik. To teraz liczmy. Mieliśmy 7,2 kWp, czyli 7,2 razy 4000 zł to jest 28 800 zł. No, wyszła taka kwota, ok, około 30 tysięcy, prawda? Więc myślę, że nie jest to ani jakoś bardzo dużo, nie jest to też mało oczywiście, no ale to jest typowa kwota, tak? Ona będzie oczywiście zależała od tego, czy to na dachu, czy to na gruncie, czy jeżeli na gruncie, to jaka odległość kopania do budynku, bo to też podnosi lekko koszty. Jeżeli na dachu, no to jaki system mocowania na tym dachu, czy mostki trapezowe, czy jakieś uchwyty pod dachówkę, tak? Czy jakieś inne jeszcze rozwiązania, tak, ściskowe i tak dalej. No tego jest dużo. Więc to też nie jest tak, że wszystko jest idealne, ale mniej więcej, prawda? Mamy kwotę 28 800 zł. No to teraz, mój drogi kolego, który tam po drugiej stronie siedzisz, albo koleżanko, bo też oglądacie, wiem, wprawdzie w mniejszości póki co panie jeszcze są, ale zapraszam, żeby też oglądały, bo fajnie, jeżeli jest takie grono podzielone. 28 800 zł. Policz proszę teraz, jakie są rachunki za prąd, bo musimy się stricte odnieść do cen energii. Wiemy, że prąd drożeje. I teraz, no dzisiaj myślę, że jeżeli przyjmiemy sobie, może w niektórych wypadkach to będzie z lekką górką na wyrost, w niektórych to będzie już tak jak jest faktycznie, a w niektórych to będzie nawet mniej niż ludzie płacą, bo przysyłacie mi też rachunki, przysyłacie mi jakieś informacje, piszecie w komentarzach, to jest weryfikowalne, prawda, ile płacicie. I średnia z tego, co mi podajecie, wychodzi na poziomie złoty 50. Ja mówię ogólnie o cenie prądu, czyli energia czynna, netto, plus oczywiście do tego dystrybucja tej energii, plus wszystkie opłaty stałe, plus VAT i tak dalej, plus akcyza, itp. itd. Średnio to wyjdzie złoty 50. Jeżeli jeszcze Wam nie wychodzi, to Wam wyjdzie zaraz w przyszłym roku. Nie martwcie się, na pewno tak będzie. I teraz, jeżeli byśmy przyjęli coś takiego, że Wy zużywacie, bo pamiętacie, 500 kWh miesięcznie, czyli 6000 kWh rocznie, to pomnóżmy sobie te 6000 kWh razy złoty 50. Mamy 9000 zł. Czyli nie mając fotowoltaiki, zapłacilibyście 9000 zł każdego roku. Póki co
przyjmijmy sobie cenę konstans, czyli że ona będzie stała w całym okresie. Ona w ogóle nie będzie rosła. Wiecie, że jest to niemożliwe, ale przyjmijmy, że tak jest. Dla łatwego liczenia. Później to będziemy modyfikować. Teraz 9000 zł. Nasza instalacja fotowoltaiczna kosztuje 28 800 zł. Więc znowu liczymy sobie 28 800 zł, dzielimy przez 9000 zł. No i co nam wychodzi, moi drodzy? No wychodzi nam, że zwrot z tej inwestycji to jest 3,2 roku. Tak, dobrze usłyszeliście. 3,2 roku. To jest naprawdę szybko. Ja mówię, że zwrot to jest 5-7 lat. No, tak może wyjść, zwłaszcza z magazynem energii. Im będzie większa instalacja, też ona będzie się zwracała może w przypadku fotowoltaiki troszkę dłużej, w przypadku magazynu energii troszkę krócej. To zależy oczywiście od tego, jakie są moce, jakie są pojemności baterii, jakie są moce fotowoltaiki. To wszystko się nakłada w taki sposób, ale oczywiście też jakieś ramy przyjmujemy. 3,2 roku. Pamiętajcie o jednej bardzo istotnej rzeczy. Najważniejszy dla Was jest punkt wejścia. Bo, nie wiem czy zauważyliście, ale moja instalacja się zwróciła we wrześniu tego roku, tą, którą Wam pokazywałem szereg razy, czyli te trackery, panele, tak, to co wydałem na realizację. Po 7 latach. Pierwotnie zakładałem, że będzie to 10 lat, nawet. Bo nie wziąłem pod uwagę aż tak dużego wzrostu cen energii. To, że ona wzrosła, to tylko na plus dla mnie, bo szybciej się zwróciło. Natomiast, jeżeli spojrzymy na to, ile energia kosztowała 7 lat temu, to zapewne pamiętacie, że tak naprawdę te rachunki, które płaciliście za kilowatogodzinę już ze wszystkimi opłatami i tak dalej, to w większości przypadków, w znakomitej większości przypadków oscylowały w okolicach 44, 45, 46 groszy. Niektórzy płacili 50 groszy. Prawda? Co to oznacza? To oznacza, że na przestrzeni tych 7 lat Wasze rachunki wzrosły o ponad 200%. Czyli blisko trzykrotnie. Tak? No bo niektórym troszkę więcej, niektórym troszkę mniej. Zaokrąglimy sobie znowu trzykrotnie do dzisiaj. Złoty 50. Co będzie w ciągu najbliższych 7 czy tam 10 lat? Co myślicie, że ta cena spadnie? No nie spadnie. Ja wiem oczywiście, cena energii będzie rosła, ktoś powie, no tak, ale przecież inflacja, tak, oczywiście, ale zarobki, ale one też będą rosły, więc no cena rośnie, zarobki rosną, to nie ma znaczenia. Ma znaczenie, bo dla tych, szczególnie będzie miało znaczenie dla tych, którzy będą wchodzić później w ten temat. Bo im się będzie to dłużej zwracało. Jeżeli Ty wejdziesz dzisiaj w to rozwiązanie, wydasz dzisiaj pieniądze, to Tobie od pierwszego dnia, jak tylko zainwestowałeś, już leci czas zwrotu. I jak cena rośnie, w miarę jak ona rośnie, to Ty z automatu masz już zwrot. Rozumiesz? Na tym to polega. I teraz, jeżeli mamy policzoną instalację fotowoltaiczną, wiemy ile ona się zwraca. Przypomnę, 3,2 roku w naszym przypadku. Przejdźmy sobie do magazynu energii. Jaki magazyn energii powinniśmy mieć do takiej instalacji fotowoltaicznej? Tu oczywiście znów będą zdania podzielone, bo wiadomo, jedni chcą być w układzie hybrydowym, inni w układzie off-grid, czyli bez sieci. Układ off-grid to wiadomo, to jest taki, gdzie jesteśmy całkowicie niezależni energetycznie, tak jak ja, po prostu poza systemem, poza siecią, nie korzystamy z publicznej sieci energetycznej, nas to nie interesuje. Oczywiście wspomagamy agregatem, czy mamy duży magazyn energii, także żeby ten prąd mieć cały rok, dużą fotowoltaikę, to jest osobny temat. Natomiast typowo, bo najwięcej takich realizacji wykonujemy, to jest układ hybrydowy. Oczywiście z jakby kierunkiem off-grid, bo docelowo będzie to off-grid, bo inwestorzy będą dokładać baterii, bo widzą, że to jest fajnie, to się szybko zwraca, więc kierunek będzie jedyny słuszny. Ale jeżeli mamy tą instalację hybrydową, czyli taką, gdzie tak naprawdę wszystko, jeżeli jest dobrze dobrane i dopasowane do potrzeb, to my w tym momencie mamy 9-10 miesięcy, mniej więcej, prąd tylko i wyłącznie z fotowoltaiki i ze słońca, a te 2-3 miesiące, najtrudniejsze, czyli ta zima, czy końcówka jesieni, większa część zimy, to jest okres, kiedy musimy się wspomagać siecią, tudzież agregatem i również szczątkowo fotowoltaiką. Jeżeli będzie mroźna zima oczywiście, a bezśnieżna jeszcze jak była, to byłoby już idealnie,
no to oczywiście wtedy jest na ogół ładna pogoda, słonecznie, macie super słońce, wtedy nie ma żadnego problemu. Ale powiedzmy, że większość zim jest taka, że są te dni pochmurne, co tam powiedzmy średnio co, nie wiem, 3, 4, 5 dni wychodzi jakieś słońce na jakiś czas, no ale to jest jego dosyć mało. Jak nie macie dużej instalacji fotowoltaicznej, no to tego prądu braknie, trzeba będzie z sieci dobrać. Ok, więc teraz jak się to liczy? Pamiętajcie, że wyszło nam, że nasza instalacja fotowoltaiczna ma 7,2 kWp. Skupmy się na magazynie energii litowo-żelazowo-fosforanowym, bo to już jest w tej chwili chyba standard, najbardziej popularny. Niektórzy będą zaczynać od kwasu oczywiście, czy jakiegoś tam żelu, AGM-ów i tak dalej, ale to wychodzi generalnie podobnie, bo tam musi być oczywiście razy 1,5 współczynnika, nie razy 1, ale to cenowo wyjdzie podobnie. Natomiast czas życia, no to jest zupełnie inna kwestia. 7,2 kWp, moi drodzy. Takie normalne liczenie dla tego typu magazynu to jest współczynnik 4,8. Czyli ta wartość razy 4,8 daje nam 34,56 kWh. I taką pojemność magazynu, plus minus oczywiście, tak, no nie musi być idealnie, powinniście mieć do takiej mocy instalacji fotowoltaicznej. Bo to zapewni Wam bez problemu funkcjonowanie przez całą dobę, w niektórych wypadkach nawet przez 2. Jak ja to liczę? Zobaczcie, jeżeli mieliśmy 6000 kWh, jakby zużycie roczne, prawda? Podzielmy sobie to przez 365 dni. To średnia z całego roku wychodzi nam na poziomie 16,43 kWh. To oznacza, że w lecie to zapotrzebowanie będzie zdecydowanie mniejsze, bo śmiało można je podzielić przez 2, czyli wyjdzie nam jakieś 8,2 kWh na dobę. Za to zimą spokojnie tą wartość można pomnożyć razy 2,5, nawet może razy 3. Jakbyśmy pomnożyli razy 2,5, to nam wyjdzie 41,09, czyli blisko tego, co powiedziałem, ten magazyn 34, prawda, 56. No to zależy oczywiście, jak ktoś grzeje, nie grzeje i tak dalej, jakie jest to zużycie energii. Ale do czego zmierzam? Do tego, żeby Wam pokazać, że mając takie zużycie, powiedzmy średnie, te 16 kWh na dobę, to zobaczcie, jeżeli macie magazyn 34,5 kWh, to Wy w zasadzie 2 doby możecie na tym magazynie sobie funkcjonować, nawet przy założeniu, że nie ma słońca, że panele są pod śniegiem i tak dalej. Więc spokojnie Wam to wystarcza na wasze potrzeby. I teraz, ile kosztuje taki magazyn? No znowu, jest jakaś średnia. No bo trzeba to pasować się jakoś do Waszych potrzeb, do zużycia energii i tak dalej. Tak jak mówiliśmy na samym początku, zużycie energii elektrycznej przy takim poborze, jeżeli chodzi o moce, nie będzie jakieś duże, bo najprawdopodobniej auta elektrycznego mieć nie będziecie, bo ono by brało już 11 kW, więc Wasze takie realne przyłącze do domu powiedzmy 12 kW, trójfazowo. No to teraz taki system trójfazowy, tak, trzeba sobie zbudować, żeby miał te 12 kW tej mocy czynnej ciągłej. Masz magazyn energii 34,5 kWh. Średnia cena, typowo jak wychodzi z wyliczeń na podstawie realizacji, które robimy, czy też na podstawie analizy rynku, trzeba przyjąć przy tego typu systemach około 3000 zł za kilowatogodzinę. To już jest kompletnie ze wszystkim. Czyli akumulatory, falowniki, okablowanie, zabezpieczenia, wykonawstwo, prawda, czy jakaś tam nasza praca, czas poświęcony na realizację, no i potem oczywiście wsparcie i tak dalej, testy, to wszystko, co się z tym wiąże. Jeżeli teraz my sobie przyjmiemy te nasze 34,5 kWh, 34,56 dokładnie było, tak? I pomnożymy to razy 3000 zł, to wychodzi nam, że taki system kosztuje 103 680 zł. Mało, dużo, ktoś powie, no gigantyczne pieniądze i tak dalej. No ale znowu, policzcie teraz proszę, jak to się będzie zwracać, bo znowu ktoś powie, to się nigdy nie zwróci. No nieprawda. To wszystko trzeba rozpatrywać całościowo. I teraz zobaczcie, co zrobimy. 103 680. Dodajmy do tego naszą fotowoltaikę, bo przecież ona też była. Czyli pamiętacie zapewne, że było to 28 800 zł. Dodajemy. Co nam to daje? Daje nam to razem 132 480 zł. I teraz
Pamiętajcie, że mamy cenę energii oczywiście konstans, tak? Czyli te złoty 50. Jeżeli teraz podzielimy sobie tą wartość przez nasze roczne koszty zużycia energii, czyli przez 9000 zł, bo tyle wychodziło nam z wyliczenia. Dzielimy. 9000 zł. To przy takim liczeniu całościowym wyszłoby nam, że taka inwestycja będzie się zwracała ponad 14,5 roku. Dużo. Długo. Prawda? No właśnie. Ale teraz, zobaczcie, bo w przeważającej większości korzystacie z dofinansowania, które jest z mojego prądu, tam teraz 6, za chwilę pewnie będzie 7 i tak dalej. Potem oczywiście korzystacie z możliwości ulgi termomodernizacyjnej, czyli z odpisu podatkowego. Ci, którzy nie korzystają, no to albo nie chcą, albo oczywiście ich stać na to, żeby wyłożyć większe pieniądze. I włączyły nam się tu falowniczki, troszeczkę wentylatory. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Ok, słuchajcie. Wyszło nam 14 w zaokrągleniu i pół roku. To teraz policzmy sobie, jak to wyjdzie w przypadku dofinansowania. Bo przecież jeżeli mamy 132 480, bo tyle było, już sobie tutaj cofnę lekko, tak? Odejmiemy od tej kwoty dofinansowanie na fotowoltaikę, czyli 7000 zł, bo ona jest z magazynem energii, czyli jest 7000 zł. Odejmiemy dofinansowanie na magazyn energii, czyli 16 000 zł, bo tyle jest. Zostaje Wam do wyłożenia z własnej kieszeni 109 480 zł, tak? Tak. Teraz tą wartość pomnóżmy sobie razy 0,81. A skąd to się wzięło? No to jest nic innego jak 19% podatku, który musicie zapłacić. Większość jest na liniówce i taki podatek płaci, więc tak to będzie wychodziło. Czyli tak naprawdę z własnej kieszeni wydajecie kwotę 88 678 zł. To teraz tą kwotę, moi drodzy, weźmy sobie i podzielmy przez nasze 9000 zł. Co wychodzi? Ano wychodzi 9,85 roku. Czas zwrotu. To nadal nie jest ani 5, ani 7 lat. Tak? No, nie można się nie zgodzić. Ale teraz jest bardzo ważna rzecz. To, co powiedzieliśmy sobie na początku, czyli czas wejścia. Dzisiaj energia kosztuje złoty 50, bo tak przyjęliśmy. Ta energia, tak jak powiedzieliśmy, 7 lat temu kosztowała w okolicach powiedzmy 45 groszy. 3-krotnie cena wzrosła. To teraz, jak myślisz, ile wzrośnie cena za następne 7 lat? Czy to będzie wzrost o 10 groszy, o 20? Czy też znowu 2,5-3-krotnie? No podpowiem Ci, będzie 2,5-3-krotnie. Tak jak mówiliśmy, zarobki będą rosły, oczywiście wszystko się będzie nakładało, no ale jeżeli przyjmiesz teraz prostą rzecz, że za powiedzmy 7 lat cena energii za kilowatogodzinę będzie wynosiła 4 zł. No myślę, że to jest takie nie jakieś przesadzone w tych okolicach. To teraz oczywiście musisz to jakoś uśrednić, tak? No bo przecież realnie dzisiaj płacisz złoty 50, w 7 roku będziesz płacił 4 zł. Czy płaciłbyś, tak? Gdybyś nie miał tego systemu. No to teraz musimy wyciągnąć średnią. Pamiętaj, że koszt inwestycji już po tych naszych odpisach wszystkich, podatkowych i dofinansowaniu, to było 88 678 zł. To teraz, jeżeli przyjmiemy sobie dzisiaj złoty 50 za energię, do tego doliczymy sobie 4 zł, które będzie za 7 lat, mamy 5,50, to podzielimy przez 2, bo to jest średnia. Wychodzi nam, że średnio płaciłbyś 2,75 za kilowatogodzinę. Te 2,75 pomnóż sobie teraz razy Twoje zużycie, czyli razy 6000 kWh, które normalnie byś zużywał. Wychodzi, że prąd kosztowałby się 16 500 zł rocznie. Rocznie. Nie 9, 16,5. To teraz weźmy sobie te 88 678, które nam wychodziło i podzielmy sobie to przez 16,5. I wyjdzie Ci, drogi kolego, droga koleżanko,
że jest to 5,37 roku. I to jest realny zwrot z Twojej inwestycji. Fotowoltaika plus magazyn energii. I dzięki temu jesteś niezależny energetycznie przez 9-10 miesięcy, w systemie mieszanym 2-3 miesiące. Oczywiście ten okres mieszany będziesz płacił za prąd. Tak? Więc ten okres 5,37 on się powiedzmy wydłuży o pół roku, o rok. Realnie w całym ogólnym rozrachunku. Będzie to 6 czy 6,5 roku. Mieścimy się w widełkach 5,7? No mieścimy się. Im większy będzie system, im większa będzie fotowoltaika, im większe będą Twoje potrzeby energetyczne, tym realnie szybciej będzie się to zwracało, bo zwrot z tej inwestycji będzie szybszy przez to, że ona będzie tańsza. Realnie per kilowatogodzina, bo przy dużych systemach to my dochodzimy do 2000 mniej więcej za kilowatogodzinę takiej realizacji, a fotowoltaika też jest tańsza. Więc no tak to realnie wygląda. Pogódź się z tym. I policz sobie to jeszcze raz na kilka sposobów, to Ci wtedy wyjdzie. To mówiliśmy o gospodarstwach domowych. A jak to jest w firmach? W firmie, no nie masz mojego prądu i tak dalej. Ale za to odpisujesz sobie VAT, resztę wpuszczasz w koszty. Więc jeżeli Ty musisz wydać na realizację, tam blisko powiedzmy te 140 tysięcy złotych, tak, powiedzmy w takiej małej firmie, jak Ty od tego sobie odejmiesz VAT, wyjdzie Ci 113 tysięcy. Jak Ty sobie te 113 tysięcy teraz pomnożysz razy 0,81, czyli odejmiesz podatek, to wyjdzie Ci 92 tysiące złotych. Byśmy trochę zawyżyli, więc realnie to jest mniej, tak? Ale 90 tysięcy. 90 tysięcy złotych masz do włożenia z własnej kieszeni. Pamiętaj, że w firmie to Ty masz nie złoty 50 dzisiaj. Ty masz taryfę C, a nie G. I prawdopodobnie płacisz około 3 zł za kilowatogodzinę. A nawet jeżeli płacisz złoty 50, bo masz taryfę G, masz tą firmę gdzieś w domu zarejestrowaną, u siebie i tak dalej, masz te 90 tysięcy, czyli generalnie wychodzi na to samo, no to teraz analogicznie to Ci się będzie zwracało. Taki sam okres, a jak będzie to taryfa C, 3 zł, okres jest 2 razy krótszy, czyli to nie jest 6 lat, tylko 3,5 do 4, to co ja wiecznie powtarzam. Wyszło? Wyszło. Słuchajcie, moi drodzy, myślę, że nie ma co przedłużać, bo masa wiedzy, masa informacji dzisiaj. Przeliczcie sobie to i sprawdźcie, że to faktycznie tak wychodzi. I możecie pisać komentarze, że znowu głupoty opowiadam, że nie mam racji, że to się nie zgadza, wam się to nie spina. Komu się nie spina, niech płaci za prąd. Niech płaci coraz wyższe rachunki i niech się cieszy, że ma sieć niestabilną, że to się sypie, że ma wyłączenia, ma awarie, ma piki, urządzają się, uszkadzają, palą i tak dalej. Rozważny inwestor wchodzi w fotowoltaikę, w magazyn energii. Uniezależnia się od tego wszystkiego. Ma stałe napięcie 230 V. Nie obawia się o przepięcia, o wyładowania atmosferyczne, które mu coś uszkodzą. Sprzęt w jego domu funkcjonuje dłużej. Przez to, że parametry sieci są idealne. Jest 50 Hz, pełny sinus. O to właśnie chodzi. Równiutko, pięknie to działa. Czas gwarancji jest długi. Te urządzenia naprawdę działają latami. Ktoś powie znowu, że a nie, bo to się nie zwróci, bo przecież w tym czasie będziesz musiał wymienić ten sprzęt ze 3 razy. No nieprawda. Tak naprawdę tutaj, to co widzisz w tej chwili, zobacz. 6000 cykli pracy, bo to jeszcze do tego trzeba nawiązać. Co to jest cykl? Powtórzę jeszcze raz. Cykl pracy akumulatora to jest jego naładowanie, czy może inaczej, od drugiej strony, jego rozładowanie do zera możliwego, kiedy BMS go wyłączy i powrót naładowanie do 100%. To jest jeden pełny cykl. Jeżeli teraz Ty weźmiesz sobie ten akumulator od 100%, wyładujesz do 50%, naładujesz do 100%, to jest dopiero pół cyklu. Kolejny taki proces do połowy i do pełna, to dopiero będzie cykl. I w znakomitej większości przypadków, jeżeli chodzi o te cykle, to mniej więcej będziesz wykonywał maksimum 1 cykl na dobę. W okresie zimowym może to być 2 cykle, ale w pozostałe 3/4 roku to będzie 1 cykl, albo nawet nie będzie jednego cyklu. Będzie to 0,7 cyklu, pół cyklu. Więc tak naprawdę, realnie, uśredniając, masz 1 cykl. Gdybyś teraz przyjął sobie 6000 cykli i podzielił to, te 6000 cykli, 6000 podzielić na 365, to wychodzi Ci z takiego idealnego wyliczenia 16,5 roku pracy takiego magazynu. Realnie taki magazyn będzie pracował 20 lat spokojnie,
bo to nie będzie idealne, to nie będzie cykl na dobę, prawda? Będzie mniej. Nie bój się tego. To będzie działało. Auta elektryczne z lat 2000-2005 do dzisiaj jeżdżą na dużo większych obciążeniach ogniw i funkcjonują. To, że minie okres 16 czy 16,5 roku, nie znaczy, że to się wyłączy, że przestanie działać. Wiemy już dzisiaj, że fotowoltaika pracuje nie 10-15 lat, pracuje 20, 25, 30 i więcej. Więc to też będzie funkcjonowało. Spadną parametry, spadnie pojemność, ale dalej będzie to pracowało. Jak masz lekką nadwyżkę, tak liczyliśmy, większy magazyn, większą fotowoltaikę z górką, to zniwelujesz to, tą górką właśnie, te straty, te spadki jakby mocy wytwórczych, spadki ilości wytworzonej energii w tym czasie. Nawet jeżeli Ci się zepsuje jeden czy drugi falownik, nie wytrzyma tamtego, wytrzyma, nie wiem, 15 lat, a nie 20 czy 25, to raz go wymienisz. Jakie to będą koszty? 10 tysięcy, 15 tysięcy w skali całego okresu? No to ile to Ci wpłynie na wzrost okresu zwrotu? Pół roku? Nie sądzę, no może. To i tak się zapinamy mieścimy się w tych widełkach. Widzisz, tak to właśnie wygląda. Więc nie bój się tych systemów. Rób, policz, jeżeli nie jesteś pewny, zweryfikuj, sprawdź jaka jest cena energii, sprawdź jaka będzie, na podstawie tego, co było wcześniej, do dzieła. Moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to proszę o liczne subskrypcje, łapeczki w górę, o dużo komentarzy, będziemy odpisywać i rozmawiać. Lubię korespondencję z Wami. Subskrypcje zbieram, słuchajcie, bo no idzie koniec roku. Bardzo, ale to bardzo bym chciał osiągnąć w tym roku 30 tysięcy subskrypcji. To jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki Wam. Tylko Wy to możecie zrobić. Słuchajcie, tam na dole macie przycisk subskrybuj. Wielu Was ogląda. Ja mam statystyki, mam analitykę Google'a. Wiem, jak to wygląda. Ponad połowa ogląda materiały, a nie subskrybuje kanału. Dlaczego? Nic Was to nie kosztuje. Wciśnij ten przycisk subskrybuj. Wciśnij dzwoneczek, żebyś miał dostęp do wszystkich materiałów, żebyś wiedział, że one są emitowane, że ja je wrzucam. Słuchajcie, to mnie pomoże, to mnie motywuje do pracy i dzięki temu właśnie te treści powstają. Więc proszę Cię jeszcze raz, zasubskrybuj kanał. Dziękuję bardzo. Do następnego. Cześć.